To jest podkładka i taka tulejka i jeszcze jedna podkładka i jeszcze jedna turbinka. Wybiłem tutaj tę bieżnię łożyska. Sprawdźmy najpierw średnicę zewnętrzną. Ok, schodzi bardzo łatwo. W kilku położeniach uderzając młoteczkiem, czyli po rosyjsku Четвертый государственный подшипниковый zawod, a DKF to jest skrót od Deutsche Kugellagerfabrik. To malutkie łożysko w rozmiarze 627 i to większe łożysko w rozmiarze 16100. Szczerze mówiąc, wepchnąłem je w ogóle palcami. Dobrze, i wkładam tutaj wirnik do środka. Sprawdźmy jeszcze raz. Ok, jest przejście, szczotki dotykają komutatora. Jest to klasyczny przykład sytuacji: operacja udana, pacjent zmarł. Cześć, chciałbym dzisiaj zająć się tym starym radzieckim silnikiem, a właściwie agregatem ssącym od odkurzaczy Czajka z lat 60. Jedna malutka od razu lingwistyczna uwaga, o której była mowa w komentarzach pod jednym z moich nagrań. Faktycznie rosyjskie słowo czajka na polski poprawnie powinno być tłumaczone jako mewa, bo czajka oznacza dokładnie mewę. Nasza czajka to jest po rosyjsku czybis. Ale mam wrażenie, że nikt kompletnie nie tłumaczy tej nazwy czajka, przynajmniej w przypadku odkurzaczy, jako mewa, no więc ja też zostanę przy tej nazwie czajka i tak będę o tych odkurzaczach mówił. To jest silnik, który wyjąłem właśnie z odkurzacza Czajka z lat 60. Jeszcze nie z Czajki 3, tylko z tych, no chyba pierwotnych, aczkolwiek nie najstarszego egzemplarza odkurzaczy Czajka. Pokażę Wam zresztą później ten odkurzacz, jeżeli uda się ten silnik uruchomić. I on od początku był niesprawny, ten odkurzacz bardzo nieładnie pracował. Ja go dosłownie na kilka sekund włączyłem i natychmiast wyłączyłem, bo tam słychać było, jak ten silnik stuka. I ja już go raz rozkręcałem. Myślę, że znalazłem przyczynę tego, dlaczego ten silnik się blokował i tak bardzo nieładnie pracował. Mianowicie tutaj od strony turbiny jest łożysko z pękniętym, myślę, że tutaj będzie to widać na tym nagraniu, z pękniętą tą chyba mosiężną, tak? Tym koszykiem, w którym znajdują się kulki. Mam wrażenie, że jak rozkręcałem ten silnik, to tutaj jedna czy dwie kulki w ogóle z niego wypadły. I myślę, że ten wirnik po prostu się nierówno obracał, uderzał gdzieś tam o stojan. Pytanie, czy wcześniej ten odkurzacz czasami nie pracował już dłużej z tym uszkodzonym łożyskiem i czy nie doszło tam do jakichś większych uszkodzeń. Tego niestety nie wiem i dopiero po wymianie takiego łożyska będziemy mogli zobaczyć, czy ten odkurzacz w ogóle będzie w stanie pracować. Ja ten silnik rozkręcałem już wiele miesięcy temu i prawdę mówiąc tak odłożyłem go troszkę na półkę, wyjąłem z niego to łożysko, czy w każdym razie te kulki, ten wianek czy koszyk kulek z łożyska i miałem trochę nadzieję, że go znajdę i wymienię, ale te popularne niegdyś w krajach radzieckich czy postsowieckich łożyska, no niestety są bardzo trudne u nas do dostania. Czegoś takiego, chociaż regularnie zaglądam na różne aukcje internetowe, czegoś takiego do tej pory nie widziałem. No, musiałbym ewentualnie kupić jakąś inną czajkę i wymontować takie dobre łożysko z silnika, no ale to z kolei szkoda by mi było silnika w innym starym odkurzaczu. Także do tej pory nie kupiłem takiego wianka kulek, więc spróbuję dzisiaj rozkręcić ten silnik jeszcze raz i spróbuję wyjąć bieżnię tego łożyska, która powinna być tam cały czas zamontowana. Zmierzę ją i ewentualnie kupię już całe takie zamknięte łożysko, które tutaj zamontuję. Mam nadzieję, że mi się to uda, a tak czy inaczej jest to fajna okazja, żeby ten silnik rozkręcić i trochę poznać jego budowę, chociaż tak jak mówię, już go kiedyś raz rozkręcałem, ale chyba nagrywałem wtedy jakimś nie najlepszym telefonem. Teraz myślę, że będzie to troszeczkę lepszej jakości. Także odłóżmy na razie tutaj ten wianek kulek. Zdejmę tutaj też, a właściwie mogę wykręcić całą tę śrubę, która trzyma silnik w odkurzaczu. Pamiętam, że musimy na pewno wykręcić... trzeba zdjąć tutaj tę osłonę turbiny. Ona jeszcze została taka dosyć luźna po poprzednim demontażu
Ja jej tutaj nie zaklepywałem. Fajnie, akurat sobie tutaj do środka będziemy mogli włożyć wszystkie te śruby. No i musimy teraz zdjąć te poszczególne elementy. Odkręcam nakrętkę i podkładeczkę i jeszcze taką stożkową podkładkę. Może ja je sobie będę tutaj w ogóle układał w takiej kolejności, w jakiej one powinny być zamontowane i później jeszcze to sobie obejrzymy. Tutaj zdejmuję tą taką malutką turbinkę, no, prawie identyczną jak w agregatach ssących od starych polskich odkurzaczy. Tutaj zdejmuję kierownicę, nie wiem, to się chyba dyfuzor też nazywa. Tutaj widzę, że jest jeszcze taka mała uszczelka pod tą kierownicą. To jest podkładka i taka tulejka i jeszcze jedna podkładka i jeszcze jedna turbinka. No już jak się zna kolejność tych elementów, to ich ponowne zamontowanie nie jest jakoś bardzo trudne. Może ja je sobie przesunę tutaj na tą część stołu, żeby mi nie przeszkadzały. Później je Wam jeszcze pokażę. Dobra, i tutaj mam... aha, tu jest jeszcze jedna taka podkładeczka. Dobrze, i teraz, żeby wyjąć wirnik, z tego co pamiętam, muszę odkręcić tutaj te 4 śruby. Zaraz wyjmę szczotki, bo zawsze przed wyjęciem wirnika lepiej jest wyjąć szczotki. Śrubka i podkładka. Tu sobie wkładam. One też nie są mocno przykręcone. Zostawiłem je tak przy poprzednim demontażu tego silnika, żebym bo wiedziałem, że i tak będę to... Myślałem wtedy, że niedługo robił, a jak się okazało, dość długo ten silnik stał na półce i irytował tym, że nie działa, bo ta czajka jest chyba w tej chwili jedynym moim starym odkurzaczem, który jest niesprawny. Wszystkie inne jakoś tam udało się gorzej lub lepiej przywrócić do działania. Natomiast ta czajka nie działa w ogóle. Mogłem oczywiście zmienić w niej silnik na jakiś inny, ale jednak chciałem zostawić ten oryginalny. Wyciągam tutaj takie zawleczki trzymające szczotki. O. Teraz wyjmę szczotki. Nawiasem mówiąc, te szczotki też trzeba będzie przy okazji wymienić, bo one już są bardzo starte. Potem je sobie zmierzymy. Co, teraz chyba tu mam już wszystko odkręcone. O, tą górną część mogę już wyjąć. I powinienem teraz być w stanie wyjąć cały wirnik. O, wyjąłem wirnik. Tutaj od razu mam też ten, nie wiem, górny wianek, łożysk. On jest troszeczkę, znaczy znacznie mniejszy. Zobaczcie, tutaj jest jego porównanie. Odłożę ten wirnik. No, na szczęście nie wygląda na jakiś bardzo uszkodzony, chociaż tutaj może trochę też jest jakiś poprzycierany, bo tak jak Wam mówiłem, on niestety, myślę, że właśnie z powodu tego uszkodzonego łożyska troszkę latał i mam wrażenie, że obijał się tutaj o stojan. Cały problem polega teraz na tym, nie wiem czy to będzie widać, bo tutaj jednak obudowa tego, o, może teraz będzie to widać, że tutaj w środku, w miejscu, w którym znajduje się łożysko, jest wetknięta taka bieżnia tego łożyska. Ona jest tutaj po prostu włożona, wbita w tę obudowę. I oczywiście, żeby założyć nowe łożysko, już takie zamknięte, będę musiał tę bieżnię wybić. Ja oglądałem sobie na YouTube kilka filmików, ktoś jakoś przecinał na przykład tę bieżnię, potem ją wybijał, ktoś w troszeczkę innym silniku od odkurzacza Rakieta, ktoś wiercił tutaj 2 takie malutkie dziurki, a potem gwoździem tę bieżnię wybijał. Ale ja sobie pomyślałem, wziąłem sobie taki krzywy gwoździk, pomyślałem sobie, że jak go włożę od tej strony i zaczepię za dolną część tej bieżni, to zaraz spróbuję ją w ten sposób wysunąć. Ona tutaj siedzi dosyć lekko, mam wrażenie, bo ona nawet się obraca, jak się nią tam porusza. Ojej, ten wirnik tutaj muszę położyć. Oprę sobie ten odkurzacz, ten silnik, przepraszam, o deseczkę. Tutaj sobie zahaczę gwoździk.
mam wrażenie, że uderzając tutaj z różnych stron, ona chyba wychodzi, naprawdę wychodzi. Nie wiem tylko, czy się nie wykrzywiła. Jest. Myślałem, że to będzie naprawdę trudniejsze. Zobaczcie. Wybiłem tutaj tę bieżnię łożyska, w której po prostu poruszają się te kulki. To jest włożona jeszcze taka podkładeczka i w tym wszystkim, w to wszystko jest włożone ten wirnik. Przepraszam, tutaj mi odpadło to jedno. Ok, czyli tak naprawdę możemy sobie teraz zmierzyć, a nawet powinno to być tutaj chyba napisane, jakie łożysko jest zamiennikiem tej bieżni. Zaraz muszę to wytrzeć, bo jest to dosyć tłuste. 10, czyżby to było 6010? To jakieś rosyjskie litery, chyba CGP to nie wiem co to jest. I chyba 6010, tak mi się wydaje. Sprawdźmy wymiary tego łożyska. Ja chyba nie będę wybijał bieżni tutaj. No spróbuję, może to zrobię też, żebyśmy już mieli jasność, jakie łożyska po dwóch stronach. One są różne i też mają tutaj różną średnicę wewnętrzną, bo ten wirnik po dwóch stronach ma różną średnicę. Zobaczcie, tutaj ten wirnik ma większą średnicę, tu ma mniejszą, więc to też są dwa kompletnie różne łożyska. Strasznie się cieszę, że tę bieżnię udało się naprawdę stosunkowo łatwo stąd wyjąć. Sprawdzę sobie jeszcze też na jakichś rosyjskich stronach internetowych, upewnię się, ale zaraz sobie to zmierzymy. Sprawdźmy najpierw średnicę zewnętrzną. 28. Średnica zewnętrzna 28. Szerokość łożyska 8. Tak? 28 na 8. To będę musiał jeszcze zdjąć, zdaje się. Wezmę sobie mój ściągacz do łożysk. Ok, tutaj powinienem być w stanie złapać to łożysko, tylko muszę go tutaj ładnie wkręcić. Ok, w sam środek. Teoretycznie teraz powinien trzymać. No i zaraz zobaczymy, czy to będzie schodzić. Tak. Ok, schodzi bardzo łatwo. Fajnie. O, i widać tutaj miejsce mocowania łożyska. Ono jest troszeczkę grubsze od reszty osi wirnika. Pewnie 9 mm albo 10. Dziesiątka nawet. O, 10 mm. 28 na 8 na 10 mm to łożysko powinno być. Zaraz sprawdzę. Bardzo się cieszę, także już mamy jakiś malutki sukces. Zostawiam na razie ten silnik w ten sposób. Udało się tę bieżnię fajnie wyjąć przy pomocy zwykłego gwoździka. Z drugim łożyskiem znajdującym się tutaj w tej tylnej, czy w tym przypadku górnej części obudowy postąpiłem właściwie dokładnie tak samo. Przygotowałem sobie taki malutki gwoździk, troszeczkę inaczej zagięty. To był ten do wyciągania łożyska od strony turbiny. Tutaj przygotowałem sobie taki malutki haczyk. Podłożyłem go tutaj pod krawędź tej bieżni, która się tutaj znajduje. I po prostu w kilku położeniach uderzając młoteczkiem. Moment. O. Wybiłem tę bieżnię na zewnątrz. To tutaj wam tylko pokazuję, jak to zrobiłem, bo robiłem sobie próby nie nagrywając ich wcześniej. Nie wiedziałem, czy mi się to uda, natomiast poszło to dosyć łatwo. Musiałem sobie tylko dobrać odpowiedni ten gwoździk. Nawet jeden był troszkę za gruby. Nie mieścił się tutaj poza, może tak będzie to widać, poza rand tej, czy w każdym razie tak to było, poza rand tej bieżni łożyska, więc troszeczkę go na szlifierce jeszcze zeszlifowałem, żeby był taki płaski. On tutaj ładnie wszedł i wypchnął całe to łożysko na zewnątrz.
No, trzeba przyznać, że to z tymi gwoździkami to jest taki mocno amatorski, domorosły sposób, aczkolwiek skuteczny. Natomiast tak się zastanawiam, że takim bardziej fachowym sposobem byłoby użycie tutaj wewnętrznego ściągacza łożysk z tak zwanym, nie wiem, to się chyba nazywa ściągacz bezwładnościowy, który tak jakby wsuwa się tutaj do środka, wkręca się śrubę, tam się takie trzy ząbki jakby rozszerzają, zahaczają tutaj o dolną część tego łożyska, a później mamy taki, nie wiem, coś w rodzaju młoteczka umieszczonego na tym ściągaczu, którym uderzamy i on to łożysko po prostu wybija, czy tulejkę wybija tutaj z tej obudowy. Jeżeli by nie było dostępu od tej strony, czy tutaj od tej strony do tych misek, czy tych bieżni łożyska, no to byłoby to chyba właściwie jedyne rozwiązanie. Można też ewentualnie próbować od środka sobie jakimś kluczem, zwłaszcza tą większą bieżnię, w ten sposób troszeczkę podważyć, no ale to jest takie dłubanie. Natomiast mówiłem wam wcześniej, że widziałem gdzieś w internecie filmiki, że ktoś, nie wiem, rozwiercał tutaj jakieś dziurki i potem gwoździkiem wybijał te miski. Ja tego w ogóle nie zamierzam tutaj robić, no, takich rozwiązań nie dopuszczam, żeby gdzieś wiercić w silniku, coś tam niszczyć, no bo są inne, lepsze sposoby wyjmowania takich tulejek. Takiego ściągacza wewnętrznych łożysk jeszcze nie mam, ale na pewno się w niego zaopatrzę. No one potrafią kosztować po 200-300 zł, ale widziałem też taki najprostszy model z kilkoma końcówkami w różnych rozmiarach do różnej średnicy tulejek za około 100 zł i postaram się w niego zaopatrzyć, bo jednak tych radzieckich silników z podobnie montowanymi łożyskami będę miał kilka, więc myślę, że to się na pewno przyda i w jakimś kolejnym nagraniu przy okazji pokażę wam, jak to działa. No a tutaj posłużyłem się tymi takimi gwoździkami i w każdym razie zupełnie nieźle to zadziałało i mam wrażenie, że żadnych uszkodzeń tutaj nie spowodowałem. Powiem wam jeszcze bardzo krótko o tych łożyskach, bo ja sobie je dokładnie zmierzyłem. O, właściwie pokażę wam, jak to powinno wyglądać. To są te bieżnie łożysk z włożonymi do środka koszykami kulek. Normalnie podczas wymiany takich łożysk zamierzenie było takie, żeby tych bieżni z korpusu odkurzacza nie wybijać, tylko wymieniać same te wianki czy koszyki z kulkami. Natomiast jeżeli będziemy chcieli, tak jak w tym przypadku jest to konieczne, kompletnie wymienić całe to łożysko, no to musiałem wybić też tę miskę czy bieżnię łożyska. No i teraz kwestia rozmiaru do zamówienia. Ja sobie te łożyska zmierzyłem, bo tak prawdę mówiąc szukałem na różnych stronach internetowych rozmiarów łożysk do silników odkurzacza Czajka i jakoś tak nie bardzo mogłem to znaleźć, konkretnie w jednym miejscu opisane. Poszukałem sobie też na jakichś ukraińskich czy rosyjskich stronach internetowych z częściami do odkurzaczy, no i faktycznie tam znalazłem łożyska do rakiety, do Czajki, chyba w tym przypadku one są identyczne w wielkości. Tutaj troszeczkę takie miałem niepewność, ponieważ na tym łożysku, tak jak udało mi się tutaj odczytać i na tej wewnętrznej bieżni i tutaj na tej zewnętrznej, tutaj jest numer 6010. No oczywiście chciałem zamówić łożysko takie 6010 czy 6010, ale te dostępne u nas są w kompletnie innym rozmiarze. One tutaj na pewno nie pasują. No i zacząłem trochę szukać też właśnie na rosyjskich czy ukraińskich stronach i tam faktycznie nadal te łożyska do rakiety, do odkurzacza rakieta czy do silnika odkurzacza rakieta oznaczone są tym symbolem 6010 i znalazłem gdzieś nawet jakąś stronę po rosyjsku, gdzie są wymienione różnice w oznakowaniu łożysk w dawnym Związku Radzieckim i tej numeracji czy tam oznakowaniach międzynarodowych. To jest tam dosyć dokładnie opisane, to jest strona w języku rosyjskim, ale link zamieszczę na wszelki wypadek tutaj w opisie tego nagrania. Także te łożyska w krajach postsowieckich funkcjonują faktycznie pod tym numerem. Nie wiem, nie znam się na tym, może potraficie to jakoś w jakiś inny sposób wyjaśnić. Natomiast sprawdziłem, że u nas takie pasujące łożysko do silników odkurzaczy Czajka czy do odkurzaczy Rakieta, troszeczkę innych silników, które później też będziemy oglądać, to jest 16100 i takie łożyska można bez problemu dostać. I najważniejsze, zmierzyłem to sobie i porównałem też później z danymi na różnych ukraińskich czy rosyjskich stronach. To łożysko ma wymiary, może tak, 10 mm ta wewnętrzna średnica, w którą wchodzi wirnik, 28 mm zewnętrzna średnica całego łożyska
i 8 mm tutaj wysokość czy grubość łożyska. To jest to łożysko większe umieszczone od strony turbiny, natomiast to mniejsze łożysko umieszczone tutaj od strony komutatora oznaczone jest zarówno u nas, jak i w tych krajach postsowieckich numerem 6027 czy 627 i jako dokładnie takie łożysko można je bez problemu dostać. I ono ma wymiary 7 mm, tutaj średnica wirnika, bo on po obydwu stronach jest troszeczkę inny. Tutaj od strony turbiny jest grubszy, 10 mm, tutaj od tej strony jest 7 mm, więc 7 mm średnica wewnętrzna łożyska czy średnica wirnika, 22 mm to jest ta zewnętrzna średnica całego łożyska i 7 mm to jest wysokość czy grubość tego łożyska. I tak jak powiedziałem, te łożyska sprzedawane są jako z oznaczeniem 6027 lub po prostu 627. O tym warto pamiętać, kupując takie łożyska. Ja je sobie zamówiłem i powinienem je jutro, pojutrze dostać i wtedy zobaczymy, czy takie nowe łożyska dokładnie w tych rozmiarach będą do tego silnika pasowały. A ja chciałbym wykorzystać troszkę czas, że czekam na zamówione nowe łożyska i opowiedzieć Wam troszeczkę o historii tych łożysk, które znalazłem w tym starym silniku od radzieckiej Czajki, no bo to wydaje mi się zawsze ciekawe i zawsze staram się poszukać informacji właśnie o tym, skąd takie urządzenia, czy ich elementy się wzięły. Wyczyściłem te łożyska, przyjrzałem się troszeczkę dokładniej napisom, które są na nich widoczne. Tutaj na tym większym łożysku znajduje się napis, który na początku wziąłem za G, P, E albo Z, natomiast poszukałem troszeczkę informacji i to jest 4GPZ, skrót, który pochodził od nazwy czwartej państwowej fabryki łożysk, czyli po rosyjsku Четвертый государственный подшипниковый завод. I był to zakład produkujący łożyska, który istniał od 1941 roku w mieście Kujbyszew, czyli w dzisiejszej Samarze nad Wołgą, która właśnie w latach 35-91 do rozpadu Związku Radzieckiego nosiła nazwę Kujbyszewa. To była fabryka, która produkowała ogromną, szeroką gamę łożysk, także jakieś takie ogromne łożyska i łożyska specjalnie przewidziane dla przemysłu lotniczego, czy później nawet przemysłu kosmicznego. I to, co jest ciekawe, to ta fabryka 4GPZ powstała na bazie moskiewskich zakładów łożyskowych, ewakuowanych podczas wojny z zagrożonej nadciągającymi wojskami niemieckimi Moskwy właśnie do ówczesnego Kujbyszewa, czyli dzisiejszej Samary. I tak jak przeczytałem, w listopadzie 1941 roku wyprodukowano tam pierwszą sporą partię łożysk, ponad 10 000 sztuk, które zostały wysłane do fabryki czy zakładów czołgów w Czelabińsku. I tę datę, listopad 1941 roku, uważa się za urodziny, czy tam datę założenia 4GPZ, czyli czwartej państwowej fabryki łożysk. Nawiasem mówiąc, w Samarze do dzisiaj istnieje czwarta samarska fabryka łożysk, która w jakiś tam sposób nawiązuje właśnie do tej dawnej kujbyszewskiej tradycji. Przyjrzałem się też temu mniejszemu łożysku i ono wyprodukowane zostało w zupełnie innym miejscu. Znalazłem tutaj napis DKF DDR, czyli jest to łożysko wschodnio-niemieckie, importowane z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i właśnie gdzieś na początku lat 60. montowane w tych starych silnikach odkurzaczy Czajka, a DKF to jest skrót od Deutsche Kugellagerfabrik, czyli niemiecka fabryka łożysk kulkowych. Kugellager to jest właśnie łożysko po niemiecku i ta fabryka ma dużo dłuższą historię, bo tak jak się dowiedziałem, powstała ona już w 1904 roku, czyli na początku XX wieku w Lipsku, w dzielnicy Plagwitz. I szybko stała się takim liczącym się niemieckim producentem łożysk tocznych. Od 1934 roku została przekształcona w spółkę i zlokalizowana w miejscu, w którym znajduje się zresztą do dzisiaj, w Bölitz-Ehrenberg, i produkowała m.in. łożyska dla samolotów niemieckiej Lufthansa. W 1942 roku liczyła już 1500 pracowników, no i produkowała m.in. łożyska na potrzeby niemieckiego przemysłu lotniczego czy niemieckiej Luftwaffe, a po II wojnie światowej początkowo kontynuowała działalność jako tak zwana, tak jak znalazłem informację, radziecka spółka akcyjna, Sowjetische Aktiengesellschaft. Nie jestem dokładnie pewien, jaka to była forma
prawna w tych powojennych Niemczech, a od 1955 roku właściwie do zjednoczenia Niemiec, czyli do likwidacji NRD, działała jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą VEB, czyli Volkseigener Betrieb, Deutsche Kugellagerfabrik Welzlagerwerk Leipzig. No i po zjednoczeniu Niemiec początkowo firma upadła, została zlikwidowana, w 1993 roku założono ją na nowo i do dzisiaj istnieje w Lipsku jako Kugel- und Rollenlagerwerk, w skrócie KRW, chociaż już w znacznie mniejszym zakresie, nie takim, w jakim produkowała łożyska w czasach NRD. Nawet znalazłem stronę internetową www.krw.de, gdzie zamieszczona jest historia tej fabryki i myślę, że link do tego opisu do tej strony zamieszczę w opisie tego nagrania. Zresztą zamieszczę też link do strony tej fabryki łożysk tocznych w Samarze, gdzie również wymienione są krótkie informacje dotyczące historii i zamieszczę też link do, no niestety w języku rosyjskim, wpisów w Wikipedii, gdzie opisana jest historia tych zakładów w Samarze czy dawnym Kujbyszewie. Także to jest tyle, co znalazłem o tych dwóch łożyskach, które wyciągnęliśmy z silnika odkurzacza Czajka. Czyli o łożyskach zastosowanych w tym silniku troszeczkę historycznych informacji znalazłem, natomiast przyznaję, że na razie poległem na szukaniu jakichś ciekawych informacji o tym silniku, czy tym agregacie ssącym zastosowanym w starych odkurzaczach Czajka. Mam wrażenie, że był on mniej popularny niż inne radzieckie silniki, tak jak na przykład ten, który oglądaliśmy niedawno podczas demontażu silnika Ural, czy tak jak, przepraszam, zaraz go przyniosę, czy tak jak tym silniku typu MD-010, który oglądaliśmy podczas demontażu odkurzacza Rakieta z 1981 roku. Tych silników jest bardzo dużo na jakichś rosyjskich czy ukraińskich stronach internetowych, tych silników produkowanych w zakładach w mieście Ufa, tych silników produkowanych w MIAS, w fabryce w mieście agregatów czy urządzeń elektrycznych w MIAS również jest do dzisiaj bardzo, bardzo dużo w rosyjskojęzycznym internecie. Na te silniki trafiłem w dużo mniejszej ilości i przyznaję, że nie trafiłem nigdzie na jednoznaczną informację, przynajmniej no ja jej nie znalazłem, gdzie te silniki były produkowane. Odkurzacze Czajka były produkowane w zakładach w Moskwie, w zakładach Komunar, natomiast zakładam, że tam również produkowano te silniki. Silniki takie jak ten, który znalazłem w Rakiecie z 1981 roku, która produkowana była akurat w mieście Ufa i w tych samych zakładach były produkowane te silniki znajdujące się w tym odkurzaczu, więc no, zakładałbym, że rzeczywiście ta moskiewska fabryka również produkowała silniki do własnych odkurzaczy, aczkolwiek nie jestem tego pewien. Może wy będziecie wiedzieli albo macie silnik, na którym są jakieś oznaczenia jego typu czy miejsca produkcji. Tutaj tego niestety nie ma. Widziałem gdzieś w internecie jeden filmik, w którym ktoś rozkręcał taki silnik z odkurzacza Czajka i tutaj na obudowie były wyraźnie odbite napisy, jakieś logo, typ silnika i tak dalej. Natomiast tutaj tego no kompletnie nie ma, w każdym razie ja nigdzie tutaj nie zauważyłem informacji, kto ten silnik produkował, jaki to był typ silnika i przyznaję, że nie ma wcale dużo tych silników w ofertach sprzedaży gdzieś tam na terenie Ukrainy czy Rosji. Także do dzisiaj na razie przynajmniej ten silnik pozostaje dla mnie zagadką. Jeżeli wiecie, znacie dokładny typ tego silnika, jakiś jego opis, jakieś informacje o nim, napiszcie proszę w komentarzach. Ja nie będę oczywiście ustawał w poszukiwaniach i możliwe, że jeszcze w trakcie tego nagrania coś więcej o tym silniku znajdę, a jeżeli nie, no to tak czy inaczej będę szukał i w przyszłych nagraniach troszeczkę dokładniej się tym silnikiem zajmiemy. Zresztą mam też taki pomysł, żeby zrobić takie małe zestawienie właśnie tych różnych, o tutaj kilka z nich będzie widać, tych różnych radzieckich silników, czy różnych silników do radzieckich odkurzaczy, no ale to jest temat na jakieś kolejne nagranie. Dostałem właśnie dzisiaj zamówione łożyska, którymi chciałbym zastąpić te wyjęte z silnika. To jest łożysko FEUT 627, sprawdźmy to jeszcze, 627, tak. I ono powinno być identyczne jak to łożysko, tak.
Średnica jest identyczna, wysokość też. Tutaj powinna być wewnętrzna średnica 7 mm. Wydaje się, że jest dokładnie taka, jaka powinna być. Tak, ono tutaj bardzo ładnie pasuje na wirnik. Łożysko, jeszcze raz przypominam, 627, zaraz je wymienimy. No i tutaj mam jeszcze łożysko SKF 16100. Ono powinno zastąpić to łożysko, które tutaj jest pęknięte, uszkodzone i które wyjęliśmy z silnika od strony turbiny. Średnica zewnętrzna 28 mm zgadza się, tutaj szerokość tego łożyska 8 mm zgadza się, no i wewnętrzna średnica powinna wynosić 10 mm. Wydaje mi się, że również się to zgadza. Tak, i ono tutaj troszkę z oporem, ale zaraz ten wirnik na pewno w nie wciśniemy. To jeszcze raz przypominam, to malutkie łożysko w rozmiarze 627, zewnętrzna średnica 22 mm, wewnętrzna 7, szerokość tego łożyska również 7 mm i to większe łożysko w rozmiarze 16100, aczkolwiek uwaga, bo w krajach postsowieckich jest ono oznaczane jako 6010, zewnętrzna średnica 28 mm, wewnętrzna 10, szerokość tego łożyska 8 mm. Sprawdźmy teraz, jak te łożyska będą pasowały tutaj do tego silnika. Najpierw spróbuję włożyć to większe łożysko znajdujące się od strony turbiny. Ja sobie tak delikatnie posmaruję na zewnątrz, żeby łatwiej wchodziło. No i tutaj powinienem odlutować całą tą górę, bo ona troszeczkę przeszkadza. No ale zaraz zobaczymy. Ok, wydaje mi się, że szczerze mówiąc, wepchnąłem je w ogóle palcami tutaj do środka. Widzicie, ono już tutaj siedzi. Myślałem, że będę musiał położyć na nie jakąś podkładeczkę. Mam taką rurkę i tutaj ewentualnie delikatnie trochę młotkiem postukać. Ale nie, ono już tutaj weszło i bardzo ładnie siedzi. Zresztą pamiętam, że ta bieżnia też wyszła właściwie bez jakiegoś większego oporu. Nie było z tym problemu. Spróbujmy zrobić to samo teraz z tym mniejszym łożyskiem 627. Ja je sobie też posmaruję. Będzie zawsze troszkę lepiej wchodziło. No, powinno wejść tutaj w tę górną część. I dokładnie tak samo. Bez problemu ręką, teraz to chyba widać, wcisnąłem to łożysko, ono już tutaj ładnie siedzi i myślę, że też w razie czego, jeżeli nam ta wymiana łożysk nie odniesie sukcesu, jeżeli ten silnik z jakiegoś innego powodu nie będzie działał, to ja sobie te łożyska bez problemu znowu stąd wyjmę. Dobra, teraz możemy założyć wirnik. Posmaruję tutaj też tę część wirnika, na którą musi być nałożone łożysko. Dobrze, i wkładam tutaj wirnik do środka. I wydaje mi się, że on już tam doszedł do końca. Teraz założymy tutaj tą górną stronę wirnika. Zastanawiam się trochę, tutaj jest też taka blaszka, która tak jakby osłaniała to otwarte łożysko od strony sprężyny. Teraz teoretycznie nie jest to już potrzebne, więc chyba nie będę tej... A może założę, to nie szkodzi. Będzie ta blaszka tutaj też założona. I bez problemu też ta część nam weszła. I myślę, że teraz możemy skręcić tą obudowę komutatora. Smar mogę już odstawić. Tutaj będą przykręcone kondensatory, o których zresztą zaraz też kilka słów postaram się powiedzieć.
No, tutaj śrubki ładnie dociągają tę obudowę. Przykręćmy teraz kondensatory w ten sposób. Tutaj widzę, że będę musiał przylutować jeden przewodzik do kondensatorów, bo on tutaj musiał odpaść w czasie, kiedy manewrowałem tym całym silnikiem. Zanim przejdziemy dalej do złożenia zespołu ssącego, a właściwie też do wypróbowania tego silnika, chciałem Wam jeszcze powiedzieć bardzo króciutko to, co z ciekawości znalazłem o tych dwóch zamontowanych tutaj kondensatorach. O tym srebrnym kondensatorze znalazłem tylko informację, że to jest kondensator papierowy 3B. Można to tutaj zresztą na nim przeczytać. 3B. To były kondensatory przeznaczone do stosowania właśnie w sprzęcie gospodarstwa domowego i, jak przeczytałem, sprzęcie specjalnym do użytku cywilnego, cokolwiek to oznacza. W urządzeniach w obwodach o napięciu od 127 do 220 V jako właśnie kondensatory przeciwzakłóceniowe, bardzo często spotykane w silnikach odkurzaczy. Tutaj powinna być data, ale ja niestety jej nie widzę, ona jest zatarta. Nie wiem, niestety nie potrafię tej daty odczytać. Znalazłem bardzo fajną, no niestety rosyjskojęzyczną stronę, gdzie podane są różne, kilkadziesiąt różnych typów przeróżnych kondensatorów stosowanych w urządzeniach radzieckich. Zamieszczę może link do tej strony w opisie tego nagrania i tam autor tej strony niestety nie był w stanie zidentyfikować logo producenta, które tutaj na tym kondensatorze się znajduje, no więc ja nawet nie próbowałem, bo jak ktoś, kto się tym z pasji zajmuje, tego nie wie, no to ja też tego się nie dowiem. Natomiast troszeczkę inaczej jest z tym drugim kondensatorem. To jest kondensator typu MBGP1, wyprodukowany przez, tak jak znalazłem informację na tej samej stronie internetowej, leningradzką fabrykę kondensatorów Mezon. To była fabryka, która powstała w 1951 roku w ówczesnym Leningradzie, czyli Sankt Petersburgu, nad brzegiem Newy, i zastąpiła istniejące tam wcześniej przedsiębiorstwo tekstylne i początkowo zajmowało się produkcją komponentów radiowych. Pierwszymi takimi produktami powstałego przedsiębiorstwa były właśnie kondensatory papierowe serii KBG, a także kondensatory i rezystory. W 1968 roku ten zakład rozpoczął także produkcję telewizorów Elektronika i najpierw czarno-białych, później kolorowych. No i tak jak przeczytałem, ta leningradzka fabryka kondensatorów brała też udział w rozwoju przemysłu kosmicznego Związku Radzieckiego. Między innymi jakieś tam komponenty były używane w misjach Sojus Apollo. A w latach 70. rozpoczęto tam głównie produkcję jakichś małych półprzewodników, kondensatorów elektrolitycznych i tak dalej. Fabryka istnieje zresztą do dzisiaj i klientami tych zakładów są głównie różne przedsiębiorstwa Ministerstwa Obrony, a także przedsiębiorstwa przemysłu lotniczego, elektrycznego, radioelektronicznego i medycznego. To jest właściwie wszystko, co przeczytałem o tych kondensatorach i tutaj właśnie znajduje się takie na tym kondensatorze charakterystyczne logo dawnej leningradzkiej fabryki kondensatorów Mezon. Szczotkami zaraz się zajmiemy. Ja kupiłem sobie jakieś takie szczotki, no nie mogłem znaleźć oczywiście pasujących do czajki, ale kupiłem szczotki w tym samym rozmiarze, które są tak naprawdę przewidziane do wiertarek. Natomiast one są identyczne i powinny tutaj, myślę, że bardzo ładnie pasować. Natomiast do próby tego silnika zostawię na razie jeszcze te szczotki, które są, ponieważ jeżeli on nie będzie działał, no to nie ma sensu, nie będzie ładnie działał w każdym razie, no to nie ma sensu wymieniać w nim szczotek na takie, które przydadzą mi się do innych urządzeń. A cały czas powtarzam, nie wiem, czy ta usterka łożyska nie spowodowała tutaj jakichś większych zniszczeń w tym odkurzaczu. Zależy, jak długo on był z tym zepsutym łożyskiem używany i nie wiem, czy ta dzisiejsza naprawa w ogóle cokolwiek pomoże. Na razie założę tutaj z powrotem szczotki i przypnę je tymi
O. Tymi klamerkami. Teraz, tak jak powiedziałem, muszę tutaj przylutować jeden przewodzik, który odpadł, a do którego będzie przymocowany przewód zasilający. Nawiasem mówiąc, o tym zapomniałem powiedzieć, na tym jednym kondensatorze tutaj jest data maj 79 roku. Moim zdaniem ten odkurzacz Czajka, stary odkurzacz Czajka, z którego wyjęliśmy ten silnik, jest zdecydowanie wcześniejszy, on jest z lat 60. I teraz bardzo możliwe, że już coś z tym silnikiem się kiedyś działo i ktoś wymieniał tutaj ten kondensator na znacznie nowszy, a może też nie jest to wcale wykluczone, że cały silnik w tym odkurzaczu został wymieniony na troszeczkę nowszy. Przylutuję teraz ten przewodzik, który tutaj oderwał się od kondensatora. Prawdę mówiąc, wezmę sobie troszeczkę dłuższy, bo mam wrażenie, że ten, który jest tutaj, jest po prostu strasznie krótki i mogę mieć potem problem z wyprowadzeniem go na zewnątrz. Jeżeli będzie trzeba, to ten drugi też wymienię. Najpierw go sobie troszeczkę pobielę. Teraz go tutaj przylutuję. Ok. Mamy już przylutowane przewody. Myślę, że możemy zrobić teraz taki wstępny test połączeń. Ok, jest połączenie. Tutaj jakiegoś zwarcia, przejścia na obudowę nie widzę. Sprawdźmy jeszcze raz. Ok, jest przejście, szczotki dotykają komutatora. Ten wirnik z nowymi łożyskami obraca się bardzo ładnie. Myślę, że możemy spróbować i uruchomić ten silnik na razie bez założonej turbiny, na co trzeba bardzo uważać. W zasadzie nie powinno się uruchamiać silników czy agregatów ssących od odkurzaczy bez założonego tego zespołu ssącego, bez założonych turbin, ponieważ one mogą wtedy wejść w zbyt wysokie obroty, ale jak zawsze uruchomimy ten silnik na regulatorze napięcia przy dużo zmniejszonym napięciu, zmniejszonym do kilkudziesięciu voltów, więc nie ma raczej niebezpieczeństwa, że ten silnik zacznie się zbyt szybko obracać. O ile w ogóle będzie działał. Tutaj podłączam przewód. Ok, trzyma się. Koniecznie okulary ochronne. Silnik zdecydowanie nierówno chodzi. Mam wrażenie, że jednak jest to kwestia gdzieś tutaj jakiegoś prawdopodobnie uszkodzonego uzwojenia w wirniku. Trzeba go będzie chyba dalej jednak zdiagnozować, bo on nie będzie poprawnie działał. Zastanawiam się, czy nie spróbować podłączyć go z pominięciem kondensatora. Może jest to kwestia związana z kondensatorem. Spróbujmy. Odłączę ten silnik w ogóle od kondensatorów i podłączymy teraz przewód zasilający tutaj już bezpośrednio do uzwojeń silnika z pominięciem kondensatorów. Tutaj muszę przykręcić. Dobrze.
no przyznaję, że nie jestem zadowolony z pracy tego silnika, ale mimo wszystko dokończmy ten przegląd. Na razie nie będę tutaj ponownie podłączał tych przewodów do kondensatora, pominijmy kondensatory, ale dokończmy ten przegląd i zmontujmy cały ten układ ssący. Tutaj nakładam taką podkładkę dystansową. Teraz daję wewnętrzną turbinkę i podkładkę. Teraz daję taką tulejkę dystansową i podkładkę. Teraz nakładam kierownicę z uszczelką. Teraz nakładam drugą turbinkę, tak żeby ona tutaj dobrze weszła. Teraz nakładam podkładkę dystansową, podkładeczkę i nakrętkę. Wszystko to skręcam. Ok, ona troszeczkę tutaj jest krzywa. Dobra, teraz na to wszystko w ten sposób nakładam pokrywę, którą tutaj muszę porządnie wcisnąć. O, weszła. Wirnik w środku się dobrze obraca. Jeszcze tego nie zaklepuję. Przyniosę, o, mam tutaj taką gumową podkładeczkę i zobaczmy, jak teraz będzie ten silnik działał po takim wstępnym zmontowaniu. Mam wrażenie, że ten silnik w miarę ładnie działa przy niskim napięciu i niższych obrotach. Natomiast im bardziej zwiększam napięcie, im bardziej zwiększają się obroty tego silnika, tym bardziej on zaczyna nierówno pracować. Teraz jest całkiem w porządku, można by powiedzieć, że on zupełnie dobrze chodzi. Nie widać jakiegoś nadmiernego iskrzenia na szczotkach. Tutaj leci powietrze ze środka. Natomiast im bardziej zwiększam napięcie, tym bardziej nierówno ten silnik pracuje i mam wrażenie, że on się w ogóle przegrzewa. Także niestety obawiam się, że jest to klasyczny przykład sytuacji operacja udana, pacjent zmarł.
ponieważ stwierdziliśmy, że niezależnie od tego, czy jest ten silnik przypięty za pośrednictwem kondensatora, czy bezpośrednio z pominięciem kondensatora, jednak nie wpływa to na jego działanie, dlatego przywróciłem to połączenie do kondensatora, przylutowałem ponownie te przewody. Sprawdźmy jeszcze raz działanie. Nie jest to dzisiejsze nagranie na pewno do końca udane, liczyłem troszeczkę na więcej. Na pewno udało się nam wymienić łożyska w tym silniku. Obejrzeliśmy, jak się wyjmuje te miski czy bieżnie łożysk w taki amatorski sposób. Obejrzeliśmy, jaki typ łożysk pasuje do tego silnika i mam nadzieję, że przynajmniej z tego powodu to nagranie będzie dla kogoś z Was pożyteczne. Poczytaliśmy sobie też trochę i porozmawialiśmy o historii niektórych komponentów wykorzystanych w tym silniku, kondensatorów, właśnie łożysk. Niestety nie udało mi się ustalić, przyznaję, gdzie ten silnik został wyprodukowany. Zakładam, że również w moskiewskich zakładach produkujących odkurzacze Czajka i teraz przyznaję, że też nie jestem do końca pewien, ponieważ tu na tym kondensatorze, jak mówiłem, jest data 79 rok. Nie jestem pewien, czy kiedyś w jakimś momencie wymieniono tylko ten kondensator, czy być może wymieniono w ogóle w tej mojej starej Czajce z lat 60. silnik na silnik od Czajki 3 właśnie z lat 70. Tego nie jestem pewien. Mam ten inny silnik od starego odkurzacza Czajka i mam trochę taki pomysł, żeby zrobić też jego przegląd, może nie w następnym nagraniu, żebyśmy trochę od tych silników odpoczęli, ale w jednym z następnych, rozkręcić go, wymienić w nim też łożyska, bo on chodzi bardzo głośno, wyjąć z niego wirnik i spróbować na chwilę przełożyć ten wirnik do tego silnika i wtedy zobaczymy, czy praca tego silnika z innym wirnikiem się poprawi. Tak więc, jak widzicie, nie wszystko, nie zawsze w każdym nagraniu uda się zreperować. Jestem tak czy inaczej zadowolony, że udała się ta wymiana łożysk. Jestem zadowolony, że ten silnik do jakiegoś tam stopnia działa, aczkolwiek na pewno nie jest to sprawne urządzenie, które można zamontować w odkurzaczu i który będzie pełnił swoją rolę. On przy wyższych obrotach na pełnym napięciu działa po prostu nieładnie, przegrzewa się ten wirnik i na pewno jest tutaj jakaś wada w tym silniku, której dotąd nie udało mi się zdiagnozować i usunąć, ale to jest nawet ok, bo będzie temat na kolejne nagrania i jest to nawet fajne wyzwanie, i zagadka, którą postaram się rozwiązać. Także jeszcze raz Wam bardzo za dzisiaj dziękuję. Myślę, że w kolejnych nagraniach obejrzymy sobie jeszcze takie małe zestawienie innych radzieckich silników, bo mam ich tutaj na stole akurat całkiem sporo, więc będzie co porównywać. Do jakiegoś tam stopnia cieszę się, że coś udało się w tym dzisiejszym nagraniu zrobić, a na pewno będzie jeszcze temat na kolejne. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj, cześć i do zobaczenia.